Jeden aktor, kilkanaście twarzy. Pora porozmawiać o fenomenie aktorskim Engina, jego zdolnościach kreowania roli i dostosowania się do potrzeb scenariusza i wizerunku oraz charakteru bohatera. Już w 2011 roku turecki dziennikarz Yüksel Aytu powiedział o Enginie: bez względu na bohatera, którego gra, on identyfikuje się z nim, staje się nim i wchodzi w niego jak we własną skórę. Sprawia, że wszyscy wierzymy, że on jest tą osobą. To mi przypomina, że w wywiadzie z Ayşe Arman na pytanie, jakie komentarze na temat swojego aktorstwa rzucają cię na kolana, odpowiedział: on dosłownie jest tym człowiekiem. Tak właśnie postrzegam aktorstwo. A więc przejście do bycia kimś innym, bycie nim, a nie gra. Gdybym mógł przekonać ludzi, że jestem tym człowiekiem, byłbym bardzo szczęśliwy. Zauważmy, że słowa Yüksela Aytu są nadal aktualne, mimo że przybyło bohaterów zagranych przez Engina, który jak kameleon potrafi dopasować się nie tylko do postaci, jaką ma grać, ale i jej otoczenia, co zresztą pilnie studiuje. Już przy pierwszej swojej roli, Kadira w Yabancı Damat, i podobnie przy Mustafie z Bir Bulut Olsam, studiował wymowę mieszkańców regionów, gdzie nagrywany był serial, czyli Gaziantep i Mardin, tak by jak najlepiej odegrać rolę osoby z tamtych terenów. Zdarzało mu się wcześniej przyjeżdżać na miejsca kręcenia projektów nie tylko by osłuchać się z językiem, ale by poznać zwyczaje, kulturę. Pamiętacie sławetny Zeybek? Tego też musiał się nauczyć. Starzy fani na pewno pamiętają też taniec Mustafy, który ochrzciłyśmy jako szarpany. No tak, a w przypadku Tekina wyjechał na wyspę Bosdża przed zdjęciami do filmu, by lepiej zrozumieć życie wyspiarzy. Robił też kurs gotowania. Jako Omer uczył się sekretów zawodu policjanta. Jak trzymać broń, zakładać kajdanki. Przy swoim najnowszym projekcie Kaczysz, gdzie ma grać korespondenta wojennego, widzieliśmy, że spotkał się z tureckim dziennikarzem i korespondentem wojennym Çetinem Çetinerem. Engin potrafi nie tylko dostosować się do otoczenia, czym w tym przypadku jest scenariusz i postać, jaką ma grać. Potrafi także tak zmienić swój wizerunek, że niekiedy trudno go nawet rozpoznać. Pamiętam, jak zobaczyłam go jako Kerima, nie mogłam uwierzyć, że ten przystojny, długowłosy mężczyzna to Kadir z Yabancı Damat. Dowodem na skuteczność tych zmian jest reakcja mojej koleżanki, która śledzi mój profil na Facebooku. Zapytała mnie niedawno, ilu wreszcie aktorów ja lubię, bo co chwilę widzi kogoś innego na fotkach. Kiedy odpisałam jej, że to jest jedna i ta sama osoba, czyli Engin Akyürek, odpisała, że sobie z niej żartuję. No cóż, nie da się nie kochać kogoś tak utalentowanego, no i urodziwego. Wiemy, że Engin lubi zmieniać swój wizerunek. Po Kadirze zaskoczył nas długimi włosami Kerima. Potem z kolei skrócił włosy, zapuścił brodę i oczarował nas jako Omer. W ostatnim projekcie jako Sancar zostawił zarost, ale maksymalnie skrócił swoje piękne włosy. Możemy zauważyć, że nawet w jednym projekcie ma kilka wizerunków, podczas gdy inni aktorzy nawet w kilku projektach wyglądają ciągle tak samo. Engin w Olene Kadar miał 3, podobnie w Bir Aşk İki Hayat, a w Sefirin Kızı pokazał się w 2. Przy każdej z tych postaci nie tylko widzimy inny wizerunek, różną długość włosów, inny zarost, ale i inne zachowanie. Zobaczmy choćby, jak poruszał się w poszczególnych rolach. Zawadiacki Mustafa, ślamazarny Tekin, energiczny komisarz, seksowny Dahan i dumny Effe. Wspomnijmy o sposobie patrzenia tak specyficznego w sytuacjach, w jakich znajdują się bohaterowie. Niesamowicie namiętnego, gdy kocha, lub naprawdę groźnego w chwilach złości.
Jedna z wiernych fanek Engina napisała kiedyś: Engin Akyurek jest prawdziwym aktorem, ponieważ widzimy Omera Demira, Kerima Ilgaza czy Mustafę Buluta, a nie jego. Nawet porównanie go z innymi aktorami jest stratą czasu. Engina nie można do nikogo porównać, bo on sam stał się aktorem, do którego można porównywać innych. A dlaczego? Dlatego, że jego gra jest tak inna i niepowtarzalna. Po prostu nie ma takiego drugiego. Na koniec mamy pytanie do fanek. Kogo bardziej kochacie? Engina czy jego bohaterów, np. Kerima czy Omera? Czy oglądając np. Grzech Fatma Gül widzicie Engina czy Kerima? Jak sądzicie, czy udowodnił nam, że aktor może grać tak realnie i stać się postacią ze scenariusza? Czekamy na Wasze uwagi w komentarzach.